Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Freitag z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie ultra prosty projekt, który służy mi do testowania farby kredowej na zewnątrz z La Pajarita i przy okazji zrobię sobie też porównanie z farbą w sprayu Flair, malując doniczki na bazie metalu i plastikowe. Chodzi o to, że moje filmy dotyczące malowania doniczek wzbudziły strasznie duże zainteresowanie i niektóre osoby obraziły się na mnie za to, że farby kredowe są do wnętrz. Znalazłam produkt, który służy na zewnątrz i dzisiaj właśnie go przetestuję. To testowanie będzie służyło pół roku, dlatego że doniczki będą wystawione na właśnie zewnętrzne warunki pogodowe i sprawdzimy wspólnie, jak się mają i też sprawdzimy w porównaniu. Metalową doniczkę sobie maluję za pomocą od razu farby kredowej, tej właśnie na zewnątrz. Nie używam żadnego gruntu. Chciałabym zagruntować zarówno plastik i metal za pomocą tej farby i muszę przyznać, że farba trzyma się bardzo dobrze i jako grunt super się sprawdza. Farbę kredową w sprayu z Flair używam bezpośrednio również na umytym plastiku, a później puszkę odwracam do góry nogami, wypuszczam powietrze i dopiero zamykam, tak żeby się oczyściła dysza i żeby mogła mi służyć długo. Przygotowuję sobie dekorację 3D z masy modelarskiej. I jeszcze na świeżo wszystkie te dekoracje, które chciałabym przykleić też na moją metalową donicę, będę przyklejała za pomocą kleju ekspresowego z PentArtu. To przyklejam na wysuszoną wcześniej donicę, na tą warstwę podkładową. Można też zaczekać, aż one wyschną, ale kiedy są świeże, lepiej dociskają się do zaokrąglonych powierzchni. Ja używam ich dlatego, że chciałabym ukryć ten rand na górze tej doniczki, który mi po prostu nie pasuje. No i stworzyłam swój własny za pomocą tych kwiatów. Jeśli chodzi o donicę, do dalszego malowania to prezentuje się tak i zarówno na plastikowej, jak i na metalowej doniczce użyłam ostatecznie 3 warstw farby na zewnątrz z La Pajarity, farby kredowej. Natomiast jeżeli chodzi o tą małą doniczkę z farbą Flair, to użyłam tam, wystarczyły tylko 2 warstwy. Muszę powiedzieć, że krycie tej farby nie jest jakieś 100% i farba w odbiorze jest zdecydowanie inna niż farba kredowa do mebli. Jest mniej sucha. No jest to dla mnie zrozumiałe, dlatego że baza tej farby musi wytrzymać warunki pogodowe na zewnątrz. No i w momencie, kiedy byłaby matowa i krucha, to raczej by się to nie udało. Stąd jakby te konkretne różnice w strukturze farby, w strukturze tej bazy, na której ona jest wykonana. Jeśli chodzi o farbę kredową z La Pajarita w sprayu, ona jest ultramatowa po wyschnięciu i bardzo, bardzo dobrze trzyma się plastiku. Po wykonaniu i wyschnięciu tej donicy ona prezentuje się w ten sposób i teraz pozostało mi wystawić ją do ogrodu. Chciałabym, żeby sobie postała w tym ogrodzie przynajmniej do października, a może listopada, tak żeby dostała też może pierwsze przymrozki, bo wiadomo jak to u nas wygląda. No pełen test będzie widoczny za rok i dam Wam na pewno znać, jak ona mi się sprawuje i czy farba się po prostu nie łuszczy. Mam nadzieję, że tym odpowiem na wszystkie pytania. Do zobaczenia. Pa!